Czy wiecie, że możecie zostać aresztowani w czasie jednego z brazylijskich świąt? Co więcej, możecie także dostać w tym czasie list miłosny oraz ktoś może rzucić Wam wyzwanie, aby wspiąć się na wysoki par posmarowany smalcem. Czy brzmi to intrygująco? Jeśli tak, zapraszam Was na kolejny odcinek Smaków w Brazylii, w którym się dowiecie więcej na temat bardzo znanego brazylijskiego święta o nazwie Festa Junina, który obchodzony jest tutaj w czerwcu. Oryginalnie święto to obchodzone jest na cześć trzech świętych: świętego Piotra, Antoniego oraz Jana. Jest to święto katolickie, natomiast teraz jest bardzo skomercjalizowane i przypomina nasz wielki odpust kościelny połączony nieco z nocą kupały. Wyobraźcie sobie teraz mnóstwo kolorowych chorągiewek i ten zapach unoszący się w powietrzu, zapach kukurydzy, orzeszków prażonych, a wszyscy ludzie ubrani tak jak ja, w strój rolnika, tak zwanego caipiry brazylijskiego, czyli powiedzmy taki styl country. W czasie tego festiwalu dominują kolory. Kobiety ubierają się w piękne kolorowe suknie, a mężczyźni ubierają się w koszulę w kratę, w dżiny i lecą do tańca. Tańczy się tutaj taniec quadrilla, który jest bardzo typowym tańcem tego święta. Nieco można go porównać do naszego polskiego poloneza. Festa Junina słynie z wielu przepysznych smakołyków, które możemy kupić podczas festiwalu. I teraz chciałabym Wam pokazać 5 najbardziej intrygujących, które możecie tam znaleźć. Pierwsza, pamonia, czyli zmiksowana kukurydza, która jest zamknięta w łusce kokosowej i podana jest dla nas jak koperta, którą otwiera się na talerzu. Co ciekawe, pamonia zasłynęła z tego, że jeden sprzedawca napisał o niej piosenkę, która objechała całą Brazylię i to właśnie miejsce, w której piosenka została napisana, czyli Piracicaba, stało się miastem pamonii. Kolejnym smakołykiem Festa Junina jest paçoquinha. Paçoquinha, która tutaj znajduje się przede mną, akurat przyjmuje dwa kształty, chociaż można znaleźć ich więcej. Natomiast ten zdecydowanie jest bardzo ciekawy, bo przypomina korek do wina. A jak smakuje paçoquinha? Jest ona wykonywana z orzeszków ziemnych, a smakuje tak jak nasze wnętrze michałków, oczywiście bez czekolady. Ma konsystencję dosyć kruchą, więc rozsypuje się w ustach, no ale smak jest naprawdę wspaniały. Powiedziałabym, rozpływa się w ustach. Natomiast oczywiście, jak wiadomo, jest bardzo kaloryczne. Ale coś wspaniałego. Musicie koniecznie spróbować. I jeszcze w temacie orzeszków ziemnych. Wyróżniamy tutaj także też bardzo ciekawy, szczególnie jeśli chodzi o nazwę karmel z dodatkiem orzeszków ziemnych o nazwie pé de moleque, co oznacza stopa chłopca. Możecie zobaczyć, jak wygląda. Kolejnym przysmakiem, który znajdziemy na Festa Junina, jest słodycz o nazwie, uwaga, elastyczna Maria. I wygląda, powiedzmy, jak banan. Na początku myślałam, że jest to słodki banan, jednak jak zobaczycie, konsystencja jest bardzo żelowata. Także powiedziałabym, że to jest kategoria jakiegoś żelka, natomiast wygląda niezwykle ciekawie. Jeśli chodzi o smak, niesamowicie się ciągnie. Faktycznie jest to elastyczne i słodkie,
smaku. Takie bym powiedziała, taki marshmallow bez żadnego dodatku smakowego, z lekkim proszkiem przypominającym piasek. Natomiast wygląda naprawdę znakomicie. Elastyczna Maria. Obok takiego typowego żelka Elastyczna Maria mamy także żelek, który typowo przypomina marshmallowsa. Jest on tutaj. I dokładnie ta sama historia. Też możemy znaleźć tutaj taki, tylko się różni kształtem. Natomiast smak to jest dokładnie ta sama historia, jeśli chodzi o marshmallowsy. Także znajdziemy tutaj na tej Festa Junina wiele tego typu przysmaków. Czwartym ciekawym przysmakiem, jaki możemy tutaj znaleźć, jest tak zwana cocada branca, czyli przysmak na bazie mleka kondensowanego z dodatkiem kokosa. I powiem Wam, że jest to ogromna bomba kaloryczna, ponieważ 40 gramów takiej przyjemności ma aż 200 kilokalorii, no ale smak jest wspaniały. Kokos z mlekiem kondensowanym, wyobraźcie sobie, jest niezwykle tutaj popularny i teraz, szczególnie teraz w czerwcu, można go znaleźć wszędzie na półkach sklepowych. I ostatnim, piątym przysmakiem, który możecie znaleźć na Festa Junina, jest Doce de Abóbora. Jest to słodycz na bazie dyni i możecie także znaleźć połączenie dyni z kokosem na słodko. To połączenie jest naprawdę bardzo ciekawe. Proponuję Wam czasem spróbować poeksperymentować i zrobić coś takiego w domu, bo naprawdę warto. Dynia z dodatkiem wiórek kokosowych, no moje odkrycie smakowe, bym powiedziała. Naprawdę coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o kulinarię. A jeśli skosztujecie już wszystkich smakołyków na Festa Junina, warto jest zgasić swoje pragnienie grzanym winem, które jest rozlewane podczas festiwalu, oraz tak zwany quentão, czyli cachaça, brazylijski alkohol z dodatkiem imbiru. Potem można spróbować swojego szczęścia w różnych grach, które tutaj są dla dzieci przede wszystkim, czyli rybołówstwo, albo możecie także wrzucić piłkę do ust klauna, które także jest tutaj bardzo popularną zabawą. A jeśli Was to nie interesuje, zawsze warto zagrać ze starszymi w bingo, bo można czasem wygrać tutaj niezłe auto. Jak możecie sobie wyobrazić, Festa Junina to zabawa pełna kolorów, dobrej muzyki, radości, świetnych zabaw i oczywiście pysznego jedzenia. Trwa ona tutaj nawet i 30 dni. Możecie nawet zobaczyć, że zaczyna się już festiwal w maju, a nawet może kończyć się w lipcu. Caruaru i Campina Grande to dwa miasta, w których Festa Junina jest przeogromna. Nawet jedno z nich uzyskało rekord Guinnessa największej celebracji São João na świecie. Jestem bardzo ciekawa, który ze smakołyków podoba Wam się najbardziej. Czy jesteście zwolennikami korków do wina, czy elastycznej Marii, a może stóp chłopca? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Jestem ciekawa, czy macie podobne doświadczenia z São João, może znacie jakieś ciekawe smakołyki, które podczas tego festiwalu udało Wam się znaleźć. Koniecznie dajcie mi znać, ja czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku Smaków Brazylii. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Ciepłe pozdrowienia dla Was i do zobaczenia. Ciao, ciao!